Dzień dobry, zacznę klasycznie od siedzenia w bagażniku. Dzisiaj dzień drugi zmagań z karasiem. Nie wiem, czy pokażę to, co się działo dnia pierwszego. Może to nie był pokaz kunsztu wysokiego, na pewno opanowania i zachowania spokoju, ale może gdzieś tam w jakimś filmiku to pokażę. Karaś na początek cały. No, było drobne uszkodzenie, poszycia gdzieś tam spowodowane spotkaniem z jakimś twardszym badylkiem, no, ale wszystko ok. Zmieniłem tutaj mocowanie silnika, bo jak sobie trzeba analizować sobie, to oprócz tego, że najprawdopodobniej z serwem był problem, trochę za długi orczyk do tego serwa był, no to tak stwierdziłem, że a może jeszcze to mocowanie silnika i je trochę zmieniłem. A jakie tego będą skutki, to dowiem się za chwilę. Zapraszam do oglądania. Wiatru w zasadzie nie ma, chociaż wydaje mi się, że lekko jakby w plecki mi wiało. No to tak czy inaczej. Kurczę, nie no, wieje. To trzeba się ustawić w drugą stronę. W drugą stronę to już to tak mniej dobrze wygląda. Czyli no dobrze. To próbujemy tak jak zawsze. O, zupełnie inaczej niż wczoraj. Jest i poszedł i bardzo fajnie, spokojnie. Już nie robi nam tego numeru, który wczoraj. Dobrze. Na pewno o wiele bardziej komfortowo. I to fajnie. I wcale nie jest taki szybki. Super. No dobra. Czyli problemem było serwo i orczyk. Jeszcze tutaj trochę by trzeba było ten ster wysokości podtrymować. Dość mocno bym powiedział. No ale dobra. Jest. Mamy to. Krótko mówiąc, mamy to. No i to mocowanie silnika pewnie też nie bez znaczenia dla całej sytuacji. Wcale nie, naprawdę wcale nie leci szybko. Trochę większy gaz. Super. A przynajmniej nie będzie tak jak wczoraj, trzęsące się i spocone ręce. No dobra, może nie trzęsące, ale spocone. No i tutaj patrzę, że i pilotuje się jakoś go przyjemniej. Faktem dość szybko reaguje na ster wysokości, ale ogólnie cóż, ma taką tendencję trochę do schodzenia w dół. Zastanawiam się, jak będzie reagował na klapy, bo ma klapy. Tego jeszcze nie pokazałem, a zobaczmy. Klapy w położeniu, nazwijmy to pierwszym. I wiecie co? Ustabilizowały go lekko z tym przepadaniem w dół, co wcale też nie jest jakoś mocno zaskakujące. Dobra, klapy w położenie drugie. Jeszcze stabilnie, jeszcze fajnie. Dobra, kurczę. Słuchajcie, wydaje mi się, że jest sukces. Oj, aż za mocno go teraz ciągnie do góry. To dalej, na pierwsze położenie. Czy ja chcę nim trenować akrobację? To nie jestem pewien. Na razie cieszę się, że udało się tutaj ustabilizować kwestię tych dziwnych zachowań, tej nerwowości. Jeszcze chciałem właśnie teraz jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Klapy 0. O, przyspieszył. I silnik 0 też. O, takie szybowanie jako takie.
ale po ostatnich doświadczeniach z wilkiem to powiem, że przynajmniej nie ma tendencji do przepadania. No ma tą ochotę taką do szybkiego wznoszenia się, to prawda. Pyk, klapki pierwsze położenie i wolniej, jakoś tak spokojniej. To mi się podoba. No to co? To trzeba będzie go jeszcze skończyć tej w kwestii malowania. Klapki drugie położenie. Nieźle, nieźle i stabilnie. No to co? To jeszcze by trzeba było nim w jednym kawałku wylądować. No tak jak wiatr jest tak niekorzystnie, żebym znowu nie wylądował sobie tym razem ja w bagażniku. Spróbujemy to zrobić bez lądowań w bagażniku. Ok. Ale jest duża różnica w stosunku do tego, co było wcześniej, czyli w dniu wczorajszym. No jeszcze to nie będzie chyba podejście do lądowania, chociaż nie. Spróbuję się skupić na wypracowaniu tego lądowania. Nie! O to chodziło. Na ziemi. Zaraz zobaczymy, czy coś mu się przytrafiło przy tym lądowaniu, jakkolwiek nie do końca tak zaplanowanym. No, w zasadzie to nic nie widzę. Dobra. Tutaj to samo, to jest to samo miejsce co ostatnio. A może tu jakaś jest słabość konstrukcji? No, nie wygląda. A kleju nie wziąłem. No trudno. A dobra. Ok. I to trochę szkoda, że nie wziąłem, bo tutaj mamy też poszycie trafione, ale ryzykujemy, czy lecimy. Podobna sytuacja jak tutaj wcześniej. Dobra, na umówienie w takim razie widzę, że trzeba iść. No dobrze. Wylądował jakkolwiek w jednym kawałku na razie, ale damy mu szansę, bo za chwilę będziemy jeszcze raz startować. Jest uszkodzenie, aczkolwiek tak, to nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Tutaj to samo miejsce co ostatnim razem, trochę to dziwne. No i tutaj takie drobne pęknięcie, chociaż ja sądzę, że ma szansę się wyłamać przy kolejnym lądowaniu. Aczkolwiek co to tam takiego, drukarka 3D, jak trzeba to wydrukujemy. Wzmocnione nowe skrzydło i będzie jak nowy. Reszta trzyma się. No wiadomo, te podwozia to zawsze są jakieś tak bardziej narażone na uszkodzenia, także no cóż, tutaj przejdzie wycieczka, to puścimy to dalej. No dobrze, to robimy tak, jeszcze jedno podejście, tym razem, w ogóle to teraz wystartujemy na klapach, na pierwszym położeniu klap. Silnik, lotki są, ster wysokości jest. Mam nadzieję, że nie wyląduje w bagażniku. No i poszedł. Nie no, stanowczo na tych klapach to jakoś i lepiej start poszedł. No i jest taki dość stabilny, nie za szybki i wydaje mi się, że fajnie się utrzymuje w powietrzu.
Fajny dźwięk tego silniczka. Leżał tak w szafie, leżał. Ten się doczekał na Karasia. Obniżymy trochę prędkość, zobaczymy co tam będzie się działo przy mniejszych prędkościach, jak będzie się zachowywał. Nie no, nieźle się zachowuje. Fajnie, dość gładko to leci. No na razie moim faworytem, jaki póki co to jest oj, blisko drzew było. To je póki co jest jastrząb. Na razie też pies stałem, chciał na nas gonić. Nie wiedzieć czemu. Biedne zwierzę. No tak, tutaj to miejsce akurat jest uczęszczane przez ludzi wychodzących z psami. Jakoś musimy się podzielić tym miejscem. Myślę, że też to nam się tam zmieścimy się. Okej, to co? To spróbujemy jeszcze wylądować. Na drodze tym razem postaram się. Gdyż mówię, tutaj to droga nie należy do zbyt szerokich. No nie wiem, czy to będzie lądowanie. Nie. Jeszcze nie. No dzisiaj to nieszczęśliwie tym samochodem stanąłem sobie. Tak właśnie do lądowania w bagażniku akurat. Okej, daję chwilę tak na spokojnie. Nie chcemy w tych habaziach. Zrobiłem wszystko co mogłem, żeby nie kapotował i udało się, aczkolwiek i tak lądowanie na nosie. Co więcej, zobaczcie, koła wytrzymały. Kurczę, dobra, ale lądowałem na klapach, to też nie ukrywam. Dobra, jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, zadowolony i uważam oblot Karasia za udany. No dobrze, to tak. Od czego by tu zacząć? Setup. Przy pierwszym podejściu to trochę się pomyliłem, tutaj nie do końca powiedziałem tak jak powinno być. Jeszcze raz powiem, bardzo mi się podobał tutaj lot. Ja tu paru rzeczy nie uwzględniłem po ostatnich zmianach, natomiast bez wpływu to dla tutaj oblotu. Uwaga, otwieramy tutaj tą bestię. Zmieniło się, jeżeli jak pokażę ten film z dnia wczorajszego, to tam okaże się, że trochę był inny setup. Znaczy tak, silnik Turnigy 35-36 1400 kV. No tutaj on dawał, jak nie zmienię od dnia wczorajszego, około 480 watów. Natomiast tak, żeby nie mieć problemów ze środkiem ciężkości, to został zainstalowany cięższy regulator i tutaj jest Turnigy Plus 60 amperowy. Chodziło głównie o ciężar, bo tutaj by wystarczyła 40. Akumulator 3S. Zresztą tutaj założenie jest takie, drukować te samoloty z LW PLA i pod akumulatory 3S, bo ja takich używam. No jakąś tam 1/4 mam, ale to standardowo 3S. System FR Sky, odbiorniczek fajnie się sprawdzający. Zresztą dzięki temu, że tutaj mamy 10 kanałów, to mogłem uniknąć używania Y-ów i tak też to właśnie zostało zrobione. Ster kierunku metalowe SG90, to nie najlepsze serwo, powiem tak, ale na ster kierunku to właściwie tylko żeby trzymało kierunek. Na ster wysokości, słuchajcie, tu
To jest jakiś Chińczyk. Ja nie muszę, w opisie dam oznaczenia, ale to jest chyba najlepsze serwo, jakie mam. I chyba najdroższe, jakie kupowałem. Jest, nawet obudowa jest aluminiowa. Wszystko jest zero luzów i bardzo gładki ruch. Do tego tutaj krótki, najkrótszy jaki tylko mogłem, zamontowałem orczyk. Zresztą problemem w dniu wczorajszym prawdopodobnie był za długi orczyk. Tutaj i tak od spodu. No i cóż, mimo moich obaw pęknięcie tutaj się nie pogłębiło, czyli to zahaczenie gdzieś tam o krzaki, no jednak dało się we znaki, ale przy lądowaniu na drodze, mimo że zakończone na nosie, a kontrowałem sterem wysokości jak się tylko dało, no to wytrzymało, czyli jest ok. Nie wiem tak naprawdę skąd to się wzięło, czy to jest osłabienie, czy tutaj coś zapracowało podczas lądowania to podwozie, czy tutaj się coś wygięło. Trudno jest mi to powiedzieć, ale to nie jest duże uszkodzenie, także nie jest źle. Natomiast tak, serwa tutaj, lotki, Chińczyki, jeszcze mi ze dwa zostały, także na jakiś następny samolot. No i tu na klapy SG90 metalowe, tu akurat nie było potrzeba silnie precyzyjnych, ale po prostu żeby zadziałały. I powiem tak, klapy, uwaga, klapy, jest zasilanie, jeszcze to działają, proszę bardzo, działają, klapy działają, bo mają właściwie dwa położenia, raz, dwa, w obu położeniach bardzo stabilny lot i mocno wyraźnie, właściwie wyraźnie wolniej leciał ten samolot i kapitalna sprawa do podejścia. To lądowanie, które widzieliście, było na pierwszym położeniu, czyli tak o takim. Także fajnie wystabilizowało tutaj samolot i go zwolniło. Mega sprawa. No i tak lądował na nosie. No, tu troszeczkę widać dostało, ale żaden problem. Tak, to jest żaden problem. Przyzwyczajenie się już, przyznaję, do tych samolotów bez podwozia. Troszeczkę inaczej latają, tak, nie ma tego oporu od kół, to te samoloty, no trzeba przyznać, inaczej latają. Natomiast Karaś, ja już wiem, co jeszcze w nim zmienię, parę tutaj rzeczy poprawię, wzmocnię i go jeszcze na pewno zobaczymy. Pierwszy lot uważam za udany, mega jestem zadowolony, cieszę się, że nie było katastrofy, chociaż kresze lepiej się oglądają niż takie dobre zakończenia, a szkoda. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie drukowanych samolotów, pytajcie, w miarę swojej wiedzy, możliwości odpowiem na te pytania, eksperymentuję. Jeżeli coś mi nie pasuje, eksperymentuję. Czasami w konsultacjach z innymi modelarzami mają odmienne zdanie. No i bardzo dobrze, każdy ma prawo do swojego zdania. Ja lubię eksperymentować. Słuchajcie, nawet tutaj dzisiaj jadąc, to tak na wszelki wypadek, jakby się okazało, że coś by nie poszło nie tak, no to jeszcze 3 mocowania silnika i to różne, no ale nie było to potrzebne. No i jeżeli coś nie działa, to trzeba próbować, a jak nie ma wiedzy bezpośredniej, bo najłatwiej to by było kogoś spytać, kogo mamy obok siebie, a jak nie ma, no to próbujemy, jak wracamy do domu z całym samolotem, to człowiek ma satysfakcję, tak jak ja dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, do następnego filmu, cześć!